Większość z nas kojarzy Wyspy Zielonego Przylądka z katalogów biur podróży. Luksusowy hotel, baseny i biały piasek. To obraz raju, który sprzedaje się najlepiej. Ale co zostaje, gdy turyści wracają do domów, a luksusowe kurorty znikają za horyzontem? Czy da się zbudować szczęśliwe życie na wulkanicznej skale rzuconej na środek Atlantyku? Postanowiłem sprawdzić, jak naprawdę żyje się na Cabo Verde. W tym filmie przejdziemy przez 4 kluczowe etapy tej historii. Początek. Cofniemy się do czasów, gdy te wyspy były bezludne, by zrozumieć, jak to możliwe, że w ogóle ktoś tu dziś mieszka. Codzienność. Wejdziemy w rytm typowego dnia Kapowerdeńczyka i sprawdzimy, co tak naprawdę oznacza słynny no stress. Walka. Zmierzymy się z brutalną prawdą o największych wyzwaniach, od braku wody po izolację od świata. Dusza. A na koniec pokażę Wam to, co w nich jest najpiękniejsze. Wspólnotę i kulturę, której nie da się podrobić. Zapomnij o folderach turystycznych. Zobacz Cabo Verde moimi oczami. Zaczynamy! Cabo Verde to 10 głównych wysp i kilka mniejszych wysepek rozrzuconych ponad 500 km od wybrzeży Afryki. Ale jest w nich coś unikalnego. Kiedy w XV wieku dopłynęli tu Portugalczycy, nie znaleźli tu nikogo. Te wyspy były całkowicie bezludne. Dlaczego więc ktoś postanowił tu zostać? Odpowiedź jest mroczna. Wyspy stały się strategicznym punktem przeładunkowym w transatlantyckim handlu niewolnikami. To tutaj, w miejscu takim jak Cidade de Vela na wyspie Santiago, mieszały się geny i kultury. Portugalscy osadnicy i afrykańscy niewolnicy stworzyli coś zupełnie nowego. Pierwszą nowoczesną kulturę kreolską. Dziś Kapowerdeńczycy mówią o sobie: nie jesteśmy ani w pełni Afryką, ani w pełni Europą. Jesteśmy mostem. I ten most widać w ich rysach twarzy, słychać w ich języku, kriolu i czuć w ich architekturze. Jeśli myślisz, że no stress to tylko hasło z turystycznych koszulek, to masz rację. Ale dla mieszkańca wysp to nie lenistwo, to strategia przetrwania. Tutaj czas nie biegnie, on płynie. Dzień zaczyna się wcześnie, zanim słońce stanie się bezlitosne. Serce każdego miasta to targ. Mercado Municipal. To tutaj bije puls społeczności. Kobiety nazywane habitantis sprzedają wszystko, od świeżych papai po ryby, które jeszcze godzinę temu były w oceanie. W ciągu dnia ulice miast takich jak Praia czy Mindelu wypełnia specyficzny gwar. Ludzie spędzają mnóstwo czasu na zewnątrz, rozmawiają, grają w Oril, tradycyjną grę planszową, albo po prostu obserwują życie z wysokości swoich balkonów. Nawet jeśli krajobraz wokół bywa surowy, a ziemia sucha i nieurodzajna, mieszkańcy wypracowali niesamowitą zdolność adaptacji. Niezależnie od tego, czy żyją w cieniu wielkiego wulkanu na Fogu, w zielonych dolinach Santo Antão, czy na piaszczystych równinach Sal, wszędzie tam rytm dnia wyznacza słońce i szacunek do natury, która rzadko bywa tu łaskawa. Ale ten spokój i uśmiechy, które widzimy na twarzach, to często tylko jedna strona medalu, bo życie na środku oceanu, z dala od wszystkiego, co znamy, ma swoją wysoką cenę. Kiedy zjedziesz z głównych dróg i zostawisz za plecami fasady odnowionych kamienic, obraz raju zaczyna pękać. Cabo Verde to nie tylko muzyka i słońce, to kraj, który każdego dnia toczy brutalną bitwę o rzeczy, które my uznajemy za oczywiste. Największym wrogiem jest brak wody. Archipelag cierpi na chroniczne susze, a rolnictwo na wielu wyspach jest niemal niemożliwe. W dzielnicach takich jak te woda nie płynie z kranu. Jest dowożona cysternami i reglamentowana. Każda kropla ma tu swoją cenę, a jej zdobycie to często wielogodzinny wysiłek. Kolejnym wyzwaniem jest izolacja. Cabo Verde musi importować prawie wszystko, od paliwa po żywność. To sprawia, że koszty życia są tu absurdalnie wysokie w stosunku do zarobków. Dla wielu rodzin luksusowe kurorty, które widzieliście na początku filmu, są równie nieosiągalne jak podróż na inny kontynent. Młodzi ludzie często stają przed dramatycznym wyborem: zostać i walczyć z brakiem perspektyw, czy wyjechać w nieznane. To dlatego poza granicami kraju żyje więcej Kapowerdeńczyków niż na samych wyspach. Ta rozłąka to ból wpisany w krew każdego mieszkańca. Patrząc na te wszystkie trudności, łatwo byłoby pomyśleć, że Cabo Verde to miejsce smutne, ale jest dokładnie odwrotnie. Kiedy pytasz mieszkańca, co jest najważniejszym skarbem tych wysp, nie odpowie, że plaża czy słońce. Odpowie Morabeza.
Morabeza to coś więcej niż gościnność. To duch wspólnoty, który sprawia, że w dzielnicach, gdzie brakuje wszystkiego, nikt nie je kolacji sam, jeśli sąsiad jest głodny. To siła, która pozwoliła temu narodowi przetrwać wieki izolacji i suszy. Ta dusza najlepiej wyraża się w muzyce. Na Cabo Verde muzyka nie jest rozrywką, jest tlenem. Od melancholijnej morny, która opowiada o tęsknocie za tymi, co odpłynęli, po energiczną funana, która jest krzykiem wolności i buntu. To tutaj smutek zmienia się w taniec. Mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka nauczyli się najważniejszej lekcji, że szczęście nie jest brakiem problemów, ale umiejętnością życia z nimi w rytmie no stress, że godność buduje się nie przez to, co posiadasz, ale przez to, kim jesteś dla drugiego człowieka. Więc kiedy następnym razem usłyszysz o Wyspach Zielonego Przylądka, nie myśl tylko o hotelach i białym piasku. Pomyśl o ludziach, którzy na tych suchych skałach stworzyli jeden z najbardziej otwartych i dumnych narodów świata. Bo prawdziwe Cabo Verde nie leży na mapie, ono bije w sercach jego mieszkańców. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej podróży poza mury kurortów. Jeśli to spojrzenie na prawdziwe życie Kapowerdeńczyków było dla Was wartościowe, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie sygnał, że warto tworzyć więcej takich treści. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam również do kliknięcia w jeden z materiałów, który właśnie widzicie na ekranie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No stress!